jak wy, ale ja moje przedszkole wspominam fatalnie. Praktycznie jedyne, co ja z niego pamiętam, to jest nieprzerwany ryk, wrzask i docinki skierowane od przedszkolanek w stronę dzieci. Co czyni moje wspomnienia przedszkolne bardzo jak sobie tak w ostatnim czasie przypomniałam, jak to jest być przedszkolakiem, to szczerze nie zazdroszczę, więc o tym sobie w dzisiejszym filmiku porozmawiamy. Krzyk i wrzask. Nieoderwalne wspomnienie towarzyszące mi. Zaczynamy dość lekko. Bardzo lekko. W czasach, gdy ja byłam w przedszkolu, wiadomo, już nie było jakichś gwałtownych kar, wiecie o co mi chodzi. Natomiast normą było, że ludzie bardzo agresywnie mogli krzyczeć po dzieciach i nikt tego nie widział jako jakiś społeczny problem, nazwijmy to w ten sposób. Nie chodzi mi o to, że ktoś na przykład krzycze: Boże Aleksandra, co ty robisz? Uderzysz to dziecko zaraz! Tylko 3 razy głośniej. Ja nie będę krzyczeć, bo mam mękać ściany w domu. Tylko chodzi mi o taki krzyk, ryk wręcz. Czasami wstępem do krzyku tych przedszkolanek było po prostu stanięcie, rozłożenie rąk i zrobienie czegoś takiego. 1000 razy głośniej. Potem następował już normalny, powiedzmy, krzyk skierowany do konkretnej grupy albo do konkretnej osoby. I pamiętam właśnie bardzo doskonale sytuację, kiedy jeden chłopczyk podczas jakiegoś tam testu z głosek i literowania zrobił źle, a przedszkolanka zamiast powiedzieć mu: przypał trochę, ale dobra, ona właśnie podniosła taki ryk, że w mojej głowie do dnia dzisiejszego ten ryk zapamiętał się jako coś o takiej mocy, że zrzuciło zabawki z półek. Wydaje mi się, że to wspomnienie prawie na bank jest fałszywe. Mój mózg trochę dokoloryzował tą sytuację. Niemniej jednak, jak już coś takiego się dzieje, nie wydaje mi się, żeby to był dobry znak. Pamiętam z kolei, że w momencie, kiedy poszłam do 1. klasy i ktoś się mnie spytał: o, jak Ci się podoba w 1. klasie? Ja powiedziałam: fajnie, nareszcie nikt po nas nie drze się. Ale oczywiście do krzyku się to nie tylko sprowadzało. Bo gdyby one krzyczały, jak ktoś zrobi coś źle, nawet w takim bardzo podniosły sposób, to może jeszcze nie byłoby tragedii. Ale tragedia była w tym, że moje przedszkolanki absolutnie uwielbiały wbijać szpile poszczególnym dzieciom. I na przykład, żeby to zilustrować, w przedszkolu miałam moją najlepszą przyjaciółkę, z którą przyjaźnię się po dziś dzień. I ja urodziłam się 1 stycznia, jestem z początku roku. Moja przyjaciółka też jest z początku roku. I generalnie my zawsze byłyśmy trochę takie, powiedzmy, dojrzalsze. W sensie ja nie mówię, że zachowywałyśmy się jakoś super dorośle w przedszkolu, Jezus Maria. Tylko bardziej chodzi mi o to, że mam wrażenie, że szybciej troszeczkę wyrastałyśmy z niektórych rzeczy. Może też z tego względu, że ja miałam starsze dużo kuzynostwo i bardzo goniłam ich mindset, żeby się ze mną też bawili. No ale whatever. Generalnie jest to informacja, która wpłynie następnie w dalszą część tej opowieści. I pewnego dnia z okazji Mikołaja zorganizowali nam taką zabawę, że wzięli nas tak na taką salę, w sensie to była sala przedszkolna, tylko to była taka duża sala przedszkolna, gdzie mogło się spotkać całe przedszkole. I na tej sali zrobili nam taką zabawę, że była taka wolna muzyka, to trzeba było udawać zmęczonego Mikołaja i iść tak powoli. A jak była szybka muzyka, to trzeba było udawać aniołka i trzeba było sobie tak zapierdzielać dookoła dywanu. I ja wtedy, jako że to był mój ostatni rok przedszkola, pomyślałam sobie: trochę cringe, nie będę się może jakoś bardzo angażować, ale dobra. I co ja zrobiłam? Po prostu jak ta muzyka była szybsza i trzeba było być aniołkiem i te wszystkie dzieci tak tam sobie biegały, ja byłam jako cringe'owa i tak sobie biegałam, ale taka strasznie nieprzekonana do słuszności tego, co robię. Nie podobało mi się. I jak pani przedszkolanka zdała sobie z tego sprawę, panie przedszkolanki, bo to wtedy całe przedszkole się zebrało, zatrzymała muzykę, zatrzymała zabawę, wzięła mnie i moją przyjaciółkę na środek, bo ona miała podobne nastawienie do tego, co ja, i powiedziała: wy jesteście nienormalne, nie potraficie się bawić, co wy sobie wyobrażacie? Tylko wiadomo, też oczywiście na nas krzyczała na środku przedszkola, powiedziała, że jesteśmy nienormalne. Ja byłam potem byłam grzeczna, mimo że się nie angażowałam, tak jak kobieta by sobie tego życzyła. Ale to nie jest tak, że usiadłam na środku i powiedziałam: mam cię w dupie. Ja wróciłam do domu i strasznie było mi przykro. Pewnie się też w międzyczasie rozpłakałam, tego już nie pamiętam. I powiedziałam tą sytuację moim rodzicom.
I moi rodzice strasznie się z tym striggerowali, byli tacy na maksa zdenerwowani i mój ojciec był jak nie. Ja idę do przedszkola i ja powiem tej babie, że ona jest nienormalna. No ale stanęło na tym. I to w ogóle jest bardzo częsty team, który powtarzał się na przełomie mojego przedszkola i na przełomie mojej podstawówki. Stanęło na tym, że nikt nie poszedł tego nigdzie zgłosić, nikt nie poszedł tego nigdzie powiedzieć, dlatego że jakby się to komuś powiedziało, to byłoby jeszcze gorzej. I to nie wypłynęło tak naprawdę z niczego, to stwierdzenie. Rodzice chodzili na skargi do przedszkola albo do podstawówki mojej. Uznaję to jako jeden podmiot, bo to podlegało pod jedną dyrektorkę. Wtedy zazwyczaj te złe traktowanie dzieci poszczególnych zwiększało się 100-krotnie i było generalnie jeszcze gorzej. Wcześniej wspomniałam Wam właśnie o mojej przyjaciółce, z którą się do tej pory przyjaźnię i poznałyśmy się właśnie w przedszkolu. Myśmy się strasznie mocno zaprzyjaźniły. Tak naprawdę na śmierć i życie. My się bardzo dużo ze sobą bawiłyśmy, my się mega dobrze dogadywałyśmy i jedno, że się mega dobrze dogadywałyśmy i strasznie dużo czasu spędzałyśmy razem, my się w ogóle nie kłóciłyśmy. Zdarzały nam się jakieś takie popsztykanki, ale one zazwyczaj kończyły się na tym, że nie gadamy ze sobą godzinę i potem nagle nie umiem wytrzymać i się przepraszamy i się godziny. Nauczyciele i przedszkolanki między innymi zawsze mieli do nas o to ogromny problem. O co? O to, że się ze sobą przyjaźnimy. I na przykład ja nigdy w życiu nie siedziałam w ławce z moją najlepszą przyjaciółką. Nigdy. Dlatego, że zawsze towarzyszyło temu takie stwierdzenie: nie, Ola i Monika się przyjaźnią, to one nie mogą siedzieć razem, mają zakaz. I na przykład nawet jak wszystkie dzieci mogły sobie usiąść tak, jak im się to żywnie podobało, to ja i moja przyjaciółka byłyśmy zawsze rozdzielane. I to jest w sumie trochę głębsza historia, bo to główne swoje natężenie miało w podstawówce, ale w przedszkolu to się już zaczęło. Potem jak takie dziecko ma mieć jakąś percepcję tego, że może kogoś lubić. Potem co takie dziecko sobie myśli, że to jest źle, że się z kimś przyjaźni, że nie może się z nikim głębiej przyjaźnić, bo to jest jakieś społecznie nieakceptowalne. No naprawdę nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jak już mówimy o tych stoliczkach i o siedzeniu przy stoliczkach w przedszkolu, tu kryje się następna historia. I następna historia jest taka, że myśmy mieli 5 stolików, mniej więcej. I przy tych stolikach żeśmy robili większość rzeczy. Myśmy przy nich tam, nie wiem, wyklejali jakieś tam pierdółki, jedliśmy przy nich, no po prostu wszystko. I tak jak wspomniałam, ja miałam bana na siedzenie koło mojej najlepszej przyjaciółki, ale to już jest małe piwo. Gdybym siedziała koło mojej najlepszej przyjaciółki, to by tak naprawdę za wiele nie zmieniło. I dlaczego? Dlatego, że w moim przedszkolu był zakaz rozmawiania podczas siedzenia przy stole. Kojarzycie to przysłowie? Przy jedzeniu się nie gada, bo się w brzuszku źle układa. No i właśnie to jest coś, co ja słyszałam przez większość mojego bytu w przedszkolu. Plus te wszystkie zabawy typu cisza na morzu, bałwan śpi, ktoś się odezwie, będę nim. No bo wiadomo, przy jedzeniu nie można rozmawiać z jakiegoś powodu. Gdy ktoś spróbował porozmawiać z jakimś innym dzieckiem podczas jedzenia, to też szedł na takiego karnego jeżyka. I to był w sensie taki stolik, który był całkowicie pusty. I tam musiał dokończyć swoją zupę, no bo ośmielił się zagadać do dziecka, które siedziało koło niego. Druga sprawa, wy już może powiecie, nie można było rozmawiać podczas jedzenia, bo nie wiem, dziecko się zakrztusi i problem. Więc ale były zajęcia na przykład artystyczne, które nie wymagają powiedzmy dużej ilości jakiegoś tam myślenia. Dlatego, że trzeba było wykleić obrazek z kuleczek z bibuły. Więc jak już wiesz, że masz wyklejać obrazek z bibuły, no to możesz to robić, ale możesz w międzyczasie nawiązać jakąś konwersację, na przykład, no bo to jest bardzo repetytywne zajęcie. Pamiętam, że miałam taką historię, że moja koleżanka miała taki genialny klej. Taki z brokatem i mi się on tak podobał. Ja z nim zaczęłam rozmawiać o brokatowym kleju i poszedł nim brokatowy klej i strasznie mi się to podobało i czułam bardzo duży fan. I w pewnym momencie ona też powiedziała coś takiego śmiesznego o tym kleju, już nie pamiętam, o co chodziło. I ja się zaczęłam śmiać, mówię, kurde, jakie śmieszne. I przyszła nagle pani i mówi: Aleksandra, ty jesteś takim niegrzecznym dzieckiem, musisz teraz zmienić stolik, bo gadasz, śmiejesz się, co to w ogóle jest za wyklejanie jakiegoś tam bałwanka, jak się gada i się śmieje. I mnie przesadziła do innego stolika. I ja zaczęłam się czuć dosłownie jak jakieś gówno, że zaśmiałam się, gdy koleżanka powiedziała mi coś śmiesznego podczas wyklejania bałwanka z kuleczek z bibuły. I to było naprawdę niefajne. Dodatkowo, właśnie, wracając jeszcze do kwestii
kwestii obiadu. Pamiętacie może taką sytuację, że kiedyś Wam się coś rozlało przy obiedzie? Jak Wam się coś wyleje ze szklanki, jak na przykład jesteście w domu, to co robicie? Mówicie, o nie! No i wycieracie i tak naprawdę sprawa jest załatwiona. Co natomiast dzieje się, jak w moim przedszkolu byście wylali coś? Wylewacie coś i następnie nie ma czegoś takiego, o nie, wylałaś, masz ściereczkę, pościeraj i będzie fajnie. Tylko oczywiście pierwsze co się dzieje to jest, czemu ty to wylałeś? Piekle się smaż, okej, z tym piekłem to jest przesada. No ale generalnie tak to wyglądało. I ty, jako takie małe dziecko, 5 lat, czujesz się jak najgorszy przestępca na świecie, bo wylałeś jakiś kompot i to nie jest tak, że po prostu każą ci go wytrzeć i sprawa jest pozałatwiona. Oni to za ciebie wytrą, ale w międzyczasie powiedzą ci 100 000 razy, że to jest po prostu masakra i koniec świata. Czy to jest w ogóle zdrowe, żeby coś takiego w dzieciach zaprowadzać? Ten taki strach, że jak popełnisz najmniejszy błąd, to przyjdzie jakaś pani i będzie na ciebie krzyczeć. Ponoć to się zmieniło i już tak w przedszkolach nie ma. No ale powiem za moją generację, czyli za dżęziaki. Czy to jest normalne, że jak myśmy byli w przedszkolach i zrobiliśmy coś nie tak, to dosłownie krzyczano na nas, jakbyśmy nie wiadomo co zrobili. Tak nas traktowano, jakby błędy, które żeśmy popełnili będąc w przedszkolu, były nie wiadomo jakie. No bo to nie były, umówmy się, nieumiejętność przeliterowania czegoś, rozlanie czegoś, niedojedzenie czegoś, to nie są rzeczy, z których wynika anomalia negatywne rozwojowe. Wydaje mi się, że te anomalia negatywne rozwojowe mogą wynikać z tego, że gdy zrobisz coś nie tak, od razu spotyka Cię jakaś taka bardzo brutalna i gwałtowna kara od pani, która jest dla Ciebie kompletnie obca, ale której musisz słuchać ponad wszystko. Mnie to po prostu bardzo zastanawia w tym wszystkim, że gdy spojrzy się na statystyki, albo gdy generalnie porozmawia się z ludźmi i zrozumie się percepcję tych ludzi, którzy byli w tych przedszkolach i którzy są aktualnie dorośli, albo bynajmniej w późnym wieku nastoletnim, bardzo często ludzie zmagają się z jakimiś problemami natury psychicznej. W sensie takim, że depresja wśród dżęziaków jest ogromna. Z drugiej strony, ja sama tego doświadczyłam i wiem, że mega dużo osób tego doświadcza, to jest poczucie własnej wartości na poziomie zero. Bo jak ktoś, kto był dosłownie rozliczany za najmniejszy błąd, przy czym jak na przykład w moim wypadku mówiło się dzieciom, że jak nie robisz czegoś tak jak pani zechciała, to jesteś nienormalny. Jak tacy ludzie potem mają mieć wysoką samoocenę? Wiedzieć, że mogą coś zrobić tak jak chcą i że będzie dobrze. Jak mają potem nie być people pleaser, jak wychowali się w takich warunkach. Albo dosłownie jeszcze gorzej. Słyszałam przypadki, że przedszkolanki mówiły dzieciom, że są zerami. Jak takie dziecko, jak taki człowiek ma się potem nie czuć jak zero, skoro od najmłodszych lat słyszał o sobie same najgorsze słowa. Z tego względu, że po prostu był mały i nie wiedział, jak w jakich sytuacjach się zachować. To jest coś, co mnie tak triggeruje. I teraz chciałabym w sumie zakończyć ten film pewną refleksją. Refleksja jest taka, że zwracajmy uwagę na to, jak traktujemy dzieci, bo to na koniec dnia są też zwykli ludzie. Może to teraz wygląda na małe, denerwujące i tak dalej, ale to kiedyś będzie miało 20 lat. I najlepsze w tym wszystkim, co jest, te same przedszkolanki, o których opowiadają nam czasami takie retrospekcje, że kiedyś spotkałam mojego byłego wychowanka i on nawet nie powiedział mi dzień dobry na ulicy. O, mam nadzieję, że wy będziecie mówić dzień dobry na ulicy. I nie powiem Ci dzień dobry na ulicy, bo żaden dzień mój w przedszkolu nie był dobry.